Witajcie w globalnym ekonomicznym przeglądzie. W dzisiejszym programie Apple ma negocjować w sprawie uwolnienia działaczy klimatycznych w Wietnamie. TSMC otrzyma 6,6 miliarda dolarów z USA na budowę fabryk w Arizonie. Foxconn rozważa zmianę dyrektorów generalnych w ramach zmian w zarządzie. Chiński eksport spada, gospodarka nadal z problemami. Google inwestuje miliard dolarów w poprawę łączności z Japonią. Zapraszamy. Dzisiaj mamy, dzień dobry, dzisiaj startujemy od informacji z Wietnamu i mamy program poranny i aż się prosi, żeby powiedzieć Good Morning Vietnam, jak z tego filmu z Robinem Williamsem, ale nie będę krzyczał, bo nie chcę mi się. Okej. Paweł, byłeś przez chwilę zmrożony i zmroziło cię na zdziwieniu, więc jak najbardziej witamy serdecznie naszych. Tak, zaskoczony widzów. jestem, bo... Tak. Bo nie wiem, skąd to skojarzenie twoje, ja nic nie wiem, tak, natomiast witamy oczywiście widzów i widzki i waszych również, wasze zwierzątka, jeżeli nas oglądają. Tutaj ja coś mówię ja coś, wacuś cały czas ten. Od tygodnia zamarł bez ruchu, tak. Zamyślony, ale mam nadzieję, że będziecie wysyłać tutaj różnego rodzaju komentarze i chłopak odżyje. A my, słuchajcie, żeby nie przedłużać, przechodzimy do podziękowań. Dziękujemy osobom, które nas wspierają. Jeżeli chcecie, żeby takie kanały jak nasz się ukazywały, jeżeli chcecie, żebyśmy tworzyli nowe formaty oraz te, które istnieją, to zapraszamy na Patronite głównie. Natomiast też zapraszamy do tego, żeby subskrybować, no bo prawdopodobnie kolejny rok nam idzie, a więc myślę, że warto, żeby nasze materiały się rozchodziły. A dzisiaj zaczynamy od shortu. Jednego. Chyba że coś dopisałeś. Nie. No to okej. To ja w takim razie jeden short. W minionym tygodniu zapasy ropy w USA wzrosły o 5,84 miliony baryłek w tygodniu zakończonym 5 kwietnia do 457 milionów baryłek, podała w środę Agencja Informacji Energetycznej. Zapasy benzyny wzrosły o 720 tysięcy baryłek do 228 milionów baryłek, a zapasy destylatów wzrosły o 1,7 miliona baryłek do 117,7 miliona baryłek. Analitycy spodziewali się, że zapasy ropy wzrosną, ale mniej, gdyż o 2 miliona wzrosły o prawie 6. Benzyny spadną o 1,32, a tu wzrosły, a destylatów spadną o 1,15 miliona baryłek, a też wzrosły. Paweł, jakbyś mógł nam wytłumaczyć dlaczego? Wiesz co, znaczy ogólnie jeżeli chodzi o zapasy ropy, to ja bym się z nimi zupełnie nie przejmował, natomiast bardziej interesujące, że po dosyć dużych spadkach te zapasy benzyny wzrosły. No i tutaj możemy oczywiście patrzeć również na inflację, która ostatnio rośnie, a więc dosyć ciekawe jak gdyby złożenie dwóch rzeczy, czyli wzrost zapasów benzyny, który powinien powodować pewne spadki. I tu jakiś mieliśmy nacisk na rynek, natomiast ta ropa, no bo jak gdyby zapasy benzyny, zapasy paliw są o wiele istotniejsze niż zapasy obecnie. Kilka lat temu było inaczej, teraz jest inaczej niż te zapasy ropy naftowej, tej surowej. Kiedyś to oczywiście bardziej na to patrzyliśmy, natomiast teraz patrzymy na to zużycie i właśnie na te paliwa i na tą benzynę, bo tutaj widzimy wzrosty. Natomiast słuchajcie, no tutaj, że analitycy spodziewali się spadków, no to nie pierwszy raz, tutaj jest bardzo trudno, naprawdę bardzo trudno jest przewidzieć, jakie są odczyty. Te odczyty moim zdaniem nie mają żadnego znaczenia, już od jakiegoś czasu, chyba tak od ponad 2 lat widzimy, że niezależnie od zapasów ropy naftowej w USA, to ta ropa się zupełnie oderwała od tego.
No i to są troszeczkę takie fikcyjne dane, tak, bo one nie odzwierciedlają tak naprawdę realnych zapasów. Tutaj musielibyśmy jakiś dłuższy taki materiał zrobić, dlaczego to tak wygląda. Natomiast powiedzmy tak od 4-5 lat tak to jest. Jeżeli chodzi o ceny ropy naftowej, no to wszyscy patrzą, co się wydarzy w Iranie. I jeżeli tam by nastąpiła jakaś deeskalacja, no to te ceny by spadły, no bo tak jak mówię, tu jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, które jest głównym tym rynkiem, na ten moment nie ma prowzrostowych informacji i coraz więcej się pojawia takich deflacyjnych informacji, jeżeli chodzi o ropę naftową. Natomiast dopóki sytuacja wokół Morza Czerwonego się nie ustabilizuje lub nie uspokoi lub nie będzie zapowiedzi eskalacji ze strony Iranu, bo tym chyba najbardziej rynki cały czas się obawiają, chociaż no minęło kilka dni i tej eskalacji jakiejś większej nie ma. No wypadałoby też w sumie, spójrzcie, tak, 6 miesięcy, tak, 6 albo 7 miesięcy trwa już konflikt w gazie, dosyć długo. Z jednej strony rynek mógłby się znudzić, natomiast no ciągle jakieś są nowe informacje, które podgrzewają ten rynek. No i tu pasowałoby też, żeby w którymś momencie ten konflikt zakończyć, bo ja też nie rozumiem, do czego ma to dążyć, tak, jeżeli chodzi o ten konflikt. To ja mam do Ciebie pytanie, dlaczego ja uznałem, że to może warto byłoby wrzucić. Nie wiem, czy pamiętasz, kilka dni temu podawaliśmy, że sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Lloyd Austin, twierdzi, że Ukraińcy nie powinni atakować rosyjskich rafinerii, gdyż może to spowodować jakiś niekorzystny efekt domina, a w tym momencie mamy właśnie gromadzenie benzyn i destylatów poprzez Stany Zjednoczone. Czy nie jest Ale to nie, jakiś... to nie jest tak, że nie. Ale nie, właśnie nie jest to taki sposób, nie wiem, to może kupmy troszeczkę, bo jakby coś się zaczęło, to... Nie, to rząd federalny nie gromadzi, to po prostu są zapasy komercyjne, które wynikają z zmniejszonego w tym momencie popytu. Rozumiem. Dobry pomysł, co wspomniałeś, byłoby chyba w takim razie zrobić taki materiał kiedyś o tym. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, bo wydaje się to dosyć interesujące. Tak, mógłbym zrobić na przykład z Łukaszem Skibo, tak, który już tutaj wielokrotnie był. Myślę, że to byłaby dobra osoba, bo cały czas gdzieś monitoruje te rynki. Jeżeli chodzi szczególnie o zapasy, moglibyśmy spojrzeć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Chiny, bo tam sytuacja jest odmienna. Jeżeli chodzi o Europę, bo to też jest bardzo ciekawe, a więc jak najbardziej myślę, że tak. Okej, to napiszcie, że tak w komentarzach, a ja w tym momencie przejdę do pierwszej dłuższej wiadomości. W czwartek nalegano, aby Apple podjął działania w związku z zatrzymaniem w Wietnamie ekspertów do spraw klimatu, przy czym organizacje aktywistów stwierdziły, że powinno to mieć znaczenie, biorąc pod uwagę, że kraj ten, czyli Wietnam, stał się kluczowym ośrodkiem produkcyjnym dla producenta iPhone'a, co jest niezwykle ciekawym połączeniem już, gdyż korporacje w tym momencie muszą stawiane być w sytuacji negocjatora politycznego. W liście do Apple podpisało się ponad 60 organizacji zajmujących się prawami człowieka i ochroną środowiska. Podkreślono, że zatrzymanie 15 września dyrektora wykonawczego Wietnamskiej Inicjatywy na rzecz Transformacji Energetycznej, niezależnego zespołu doradców zajmującego się polityką dotyczącą zielonej energii, powinno stać się źródłem zainteresowania wielkiej korporacji ze Stanów. Według grupy projekcyjnej Projekt 88 z Bangkoku, jednej z grup praw człowieka, która podpisała list, przed zatrzymaniami współpracowała z rządem wietnamskim i organizacjami międzynarodowymi nad przejściem kraju w kierunku energii odnawialnej, która nam wraca jak bumerang i która stwarza dużo kontrowersji. Władze wietnamskie oskarżyły Nhi Hena, czyli tego
tego dyrektora, który został zatrzymany, o niewłaściwy dostęp do dokumentów. Zatrzymano co najmniej 5 innych ekspertów do spraw klimatu i oskarżono ich o oszustwa podatkowe. Aktywiści twierdzą, że zarzuty zostały sfabrykowane. Stany Zjednoczone i ONZ również skrytykowały zatrzymania. No i tu mamy cytat: ponieważ Wietnam jest obecnie najważniejszym ośrodkiem produkcyjnym Apple poza Chinami i zobowiązał się do przestrzegania praw człowieka oraz równości i sprawiedliwości w rozwiązaniach klimatycznych, uważamy, że macie obowiązek wyrazić swoją opinię. Napisały organizacje praw człowieka. W istocie, nie składając publicznego oświadczenia w tej sprawie, Apple ryzykuje naruszeniem własnej polityki w zakresie ochrony środowiska i praw człowieka oraz delegitymizację pozytywnej pracy w tej korporacji w obszarach właśnie wyżej wymienionych. Paweł, co ty sądzisz o tym? Korporacje teraz mają negocjować uwalnianie więźniów politycznych, klimatycznych. Ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda. Trochę to, nie wiem, taki szantaż emocjonalny? Wiesz co, no dla mnie korporacje powinny się zajmować robieniem biznesu, ale też mamy takie czasy od jakiegoś czasu, że dorzuca się co jakiś czas korporacjom nie tylko tworzenie zysków dla akcjonariuszy i właścicieli, ale również tą odpowiedzialność jakąś społeczną, odpowiedzialność ekologiczną. No tak, no bo wiesz, korporacje są też, wyzyskują często narody, kraje i tak dalej. Oczywiście, ale dla mnie to jest dobrze, dla mnie to jest zły kierunek, bo to jest kwestia rządów, państwa, żeby regulować takie rzeczy, a nie żeby firmy prowadziły jeszcze jakąś politykę, no bo wiesz, w tym momencie powinieneś mieć ministra do spraw takiej korporacji, ministra do spraw, nie, on się będzie nazywał tam menadżer, no ale ktoś się musi tym zajmować, ktoś musi monitorować sytuację, jeżeli chodzi o poszczególne elementy. A w mojej ocenie, no to państwo powinno wydawać takie regulacje, żeby korporacje się do tego stosowały, tak? No i tu mamy przykłady i dobre, i niedobre, tak? Czyli mamy te przykłady trochę często niedobre, czyli Unii Europejskiej, gdzie takie regulacje się wydaje. No i dobre są kraje, które wydają też regulacje, korporacje się do tego muszą stosować. Zdajemy sobie sprawę, że korporacje trochę zaczynają w niektórych obszarach często być silniejsze ze względu na dosyć dużą kapitalizację od rządów takich krajów rozwijających się. Natomiast to jest jednak, uważam, cały czas kwestia rządu. No nie możemy postawić, bo wtedy wiesz, wyjdziesz... Ale to wtedy rząd USA powinien negocjować z rządem Wietnamu, a jak nie, to nakazać korporacji Apple wycofać się z Wietnamu, bo to się robi bardzo skomplikowana układanka. Nie. No to rząd Wietnamu jak gdyby powinien wprowadzić odpowiednie regulacje. Ale kto ma mu narzucić te regulacje? Korporacja wchodząc do tego kraju, tak? Nie, to rząd ma narzucać. No jak przychodzisz, masz biznes, przychodzisz do jakiegoś kraju, chcesz coś tam robić, no to jak gdyby ochrona ludności, ochrona praw człowieka, ochrona ekologii jest po stronie rządu, a nie korporacji. No stawiamy jak ale gdyby... to rząd aresztował tych działaczy, wiesz, więc kto ma w ich obronie stanąć wtedy? Bo to właśnie chyba... Aha, okej. No nikt. No jeżeli mamy jakiś rząd i mamy jakieś regulacje, no to wychodzimy tutaj, jeszcze raz mówię, przed szereg, tak? No to trochę tak jakby, a kto ma w stanie w Rosji stanąć w obronie Rosjan? No korporacje wychodząc z kraju, z Rosji. No wtedy, bo to ale było dobra, na takiej zasadzie, nie? Albo IKEA by negocjowała wycofanie się wojsk rosyjskich z Ukrainy, bo to chyba na takiej zasadzie. No rozumiesz jak gdyby tutaj ten absurd tej sytuacji, tak? No bo mówimy Wietnam,
tam jest małe przełożenie, bo nie mamy jakiejś takiej totalnej dyktatury. No ale jakbyś miał dyktaturę, no to co, z Putinem będziesz negocjował, że tutaj powinni wycofać się z Ukrainy, za dużo bomb i nie przestrzegają praw człowieka, nie przestrzegają ekologicznych norm. Tak, jakoś nikt nie negocjuje z Putinem, korporacje duże, międzynarodowe nie wpadły na pomysł, że no to może jednak będziemy tutaj bronić mniejszości. Ale zaraz, ale wtedy rządy powiedziały OK, blokujemy korporacje, wy się wycofujcie, no i korporacje się wycofały, czyli w tym momencie ewentualnie Amerykanie mogliby powiedzieć firmie Apple, no OK, tu nie przestrzegano praw człowieka, to tak, wy się jak najbardziej tak. No jeżeli może być rozporządzenie, że na przykład firmy amerykańskie mają zakaz, tak jak firmy teraz amerykańskie mają zakaz na Rosję, mają zakaz inwestowania w krajach, w których nie przestrzegane są prawa człowieka. I tak powinien wyglądać właściwy kierunek i wtedy moc... To jest kierunek, a nie, że korporacja nagle będzie się zastanawiać, czy w danym kraju przestrzegamy prawa człowieka, czy nie przestrzegamy, jak to jest, no bo dochodzimy do, troszeczkę takiego absurdu, według mnie. Tak, to nie jest, regulacje powinny wychodzić ze strony organizacji, rządów, a nie korporacji. Tak, bo jeżeli zaczną wychodzić, dlaczego to jest groźne? Bo zaczną wychodzić ze strony korporacji, już tak mamy często, że mamy przepisy, ten korporacyjny ład. Tak naprawdę i nagle ten korporacyjny ład, korporacyjny ład, bo my tutaj sobie w takiej firmie tak uważamy, a są jakieś przepisy, to tam mamy gdzieś te przepisy, bo my mamy swoje prawa człowieka, swoje, tak? I nie będziemy się stosować do tych przepisów, które obowiązują w danym kraju, albo będziemy je omijać, tak? No i mając pewien lewar, bo możemy powiedzieć, no ale jak? No mając pewien lewar taki finansowo-biznesowy, no będzie można wymusić, żeby na przykład dany kraj zmienił swoje prawodawstwo. No w tym momencie to się dzieje. Nie ma co ukrywać, że często duże korporacje naginają polityków z danego kraju, żeby przystosować prawo. Ale to jest zły kierunek, to jeszcze raz mówię, tak? To jak gdyby jeżeli przychodzisz do danego kraju, możemy mówić, bo patrzymy na kraje europejskie, ale wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi do kraju arabskiego i nie przestrzega, tak, tych zasad, tylko mówi, nie, no kobiety mają być ubrane tak jak na zachodzie, tak, bo w naszej korporacji będą tak ubrane, nie, a pomimo, że tam mamy prawo szariatu, to jest złe, tak, no nie można tak działać, to jest jak gdyby łamanie podstawowych zasad, tak, jesteś zaproszony, jesteś firmą, no nie możesz w kraju arabskim, powiedzmy, swoim pracownikom nakazywać, że mają łamać, a tak się zdarza, tak? Mają łamać lokalne prawo, tak? No i to są złe. To tu doszliśmy do dobrego chyba miejsca, bo tak naprawdę te korporacje nie powinny się umieszczać w krajach, w których polityka i przepisy danego kraju są sprzeczne już na samym początku z prawami człowieka. Podejrzewam, że... Nie, ja akurat nie mam takiego zdania. Korporacje powinny dążyć do maksymalizacji zysków, tak? Natomiast jeżeli ale nawet kosztem życia ludzkiego? I łamaniem praw człowieka? No łamanie praw człowieka, wiesz, no to, że kogoś wsadzają na, nie wiem, całe życie do więzienia. No tak jest do tej pory, no to jak gdyby nie musimy się oszukiwać, tak, że wiesz, korporacje. Jeszcze raz, to nie jest rola korporacji, nie jest rola firmy decydować o tym, czy są łamane, no bo źle to postrzegasz. Nie, no ja się ciebie pytam o zdanie, później zapytamy naszych widzów, jakie oni mają spojrzenie. Moim zdaniem to nie jest rola korporacji decydować, czy w danym kraju są łamane prawa człowieka, no. No okay. Prezes takiej korporacji będzie mówił, nie zainwestujemy, bo moim zdaniem, a może, bo wiesz, bo to... Są oczywiście jaskrawe przykłady, tak, że ma rację, nie? No bo to są oczywiste takie, ale są takie, że na przykład można się powołać zawsze na taki przepis, no i dochodzimy do jakichś absurdów, tak, że na przykład nie teraz, a 20 lat temu, a nie to, tylko tamto. No nie, to jest jak gdyby kwestia regulacji. Zwłaszcza, że na przykład Amerykanie też łamali prawa człowieka, przykład Guantanamo. No i co wtedy? Apple miałby gdzieś tam interweniować. No ale to nie jest jak gdyby, jeszcze raz mówię, to jak gdyby, no musiałbyś mieć jakąś komórkę w takiej korporacji, która będzie, czy tam są faktycznie, czy nie,
Na jakiej No tak. podstawie, wiesz, podejmować takie decyzje? To nie jest rola korporacji. To jest Tworzą rola, się absurdy prawne, to fakt. Jakieś takie dziwne. to jest rola na przykład, jeżeli jest spółka amerykańska, no to jak najbardziej można powiedzieć, ok, zobacz, w Chinach są łamane prawa człowieka. Amerykańskie firmy inwestują w Chinach. Żadna z tych firm nie będzie inwestować, bo są łamane prawa człowieka, tak? Natomiast i dla mnie to jest ok, bo to rola jest na przykład rządu czy regulatora ze Stanów Zjednoczonych, który powie, ok, jeżeli jesteście amerykańską spółką zarejestrowaną u nas, nie możecie na przykład inwestować w Chinach, bo tam są łamane prawa człowieka i koniec. I to jest bardzo proste rozwiązanie, tak? Czyli bo spółka powinna wychodzić albo łamie prawo, albo nie łamie prawa, tak? Tak samo jak w przypadku sankcji rosyjskich, albo łamie prawo, albo nie łamie prawa, a nie na zasadzie nie inwestuj w Rosji, czy nie rób czegoś, bo to jest nieetyczne. Okay. Tak, tu powinno prawo podążać, tak? Tu powinno powiedzieć, ok, nie ma żadnych inwestycji, każda spółka europejska, która będzie inwestować w Rosji, tak, ma to zakazane i w tym momencie ty się nie stosujesz do prawa, a nie do jakiegoś imperatywu moralnego, który jest moim zdaniem bardzo rozmyty. Okej, tak, to rozmycie to tu przyznaję Ci w 100% rację, bo tworzy to paradoks, że jak później, nie? Napiszcie proszę w komentarzach, co o tym sądzicie, jeżeli macie jakieś przykłady, to dajcie znać, a my możemy przejść do następnego materiału. Tak, słuchajcie, następny materiał bardzo ciekawy i bardzo ważny. Spółka tajwańska TSMC otrzymała prawie $7 miliardów ze Stanów Zjednoczonych na budowę fabryki w Arizonie. 8 kwietnia administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła, że największy na świecie producent półprzewodników Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation otrzyma od władz amerykańskich prawie $7 miliardów na budowę fabryki w Arizonie. Środki trafią do amerykańskiego oddziału firmy. Dodatkowo może on otrzymać pożyczkę w wysokości $5 miliardów. Tym samym łączna kwota, jaką otrzyma firma, przekroczy $11 miliardów. Firma zamierza zbudować 3 fabryki aż w Arizonie do produkcji nowoczesnych chipów i zainwestować w projekt $65 miliardów. Decyzja o przyznaniu pieniędzy dla tajwańskiej firmy została podjęta w ramach programu inwestycyjnego o wartości, słuchajcie, $53 miliardy w rozwój i produkcję chipów w Stanach Zjednoczonych w oparciu o amerykańską ustawę Chips and Science Act z 2022 roku. Władze amerykańskie zapowiedziały już kilka dużych projektów, w tym przeznaczenie $8,5 miliarda dla Intela na rozszerzenie produkcji chipów. Powiem Ci, niesamowite kwoty. Pokazuje to też kierunek Stanów Zjednoczonych rozwoju, że chcą mieć te fabryki u siebie. I ja się zastanawiam, wiesz co, nad jednym. Jeżeli TSMC zrobi 3 duże fabryki nie na Tajwanie, tylko w USA, czy USA, jak będzie miało te fabryki, będzie jej się opłacało bronić Tajwanu? Bo to tak troszeczkę Tajwan miał tego asa w rękawie w postaci tych chipów, nie? Tak, bo to wiesz, polityka amerykańska nie jest, zobaczymy, wiesz, kto też będzie rządził, nie jest jak gdyby tutaj jednoznaczna, natomiast no, to nie są tylko fabryki chipów, które przemawiały za tym, żeby bronić. Tu w dużej mierze chodzi o szlaki handlowe, tak. To jest też istotne. A jednocześnie zabezpieczenie siebie, swojego kraju na wypadek konfliktu, żeby tych chipów nie brakło im chyba, nie? Bo tak, bo wyobraź sobie nawet, wiesz, jeżeli będzie konflikt i Chiny najadą na Tajwan, no jeżeli produkcja będzie się odbywać w Stanach Zjednoczonych, no to masz dosyć taki silny lewar, tak? Tu trudno sobie wyobrazić, że Chiny są w stanie zagrozić kontynentowi amerykańskiemu, natomiast łatwo sobie wyobrazić, że Amerykanie są w stanie zagrozić mainland chińskiemu. Okej. Kwoty robią na tobie wrażenie? 60 miliardów prawie? To chyba dużo fabryk idzie zbudować, co? Nie, ale to już są takie potężne. Znaczy to nie jest jakieś takie
nie wiadomo jak gigantyczne. Natomiast wiesz jest co, ja to realne, porównuję do że wsparcia ktoś się- wojskowego dla Ukrainy, jakie jest No tak, zablokowane, to widzimy, są tak. mniej więcej te same kwoty, więc dla mnie to są już bardzo duże kwoty. Jeżeli to jest kwota, która pozwala walczyć ci z Rosjanami, a tu kwestia wybudowania Ja myślę, że to fabryk. jest, jeszcze powiem, że to jest początek i ten kierunek będzie utrzymywany. Tutaj Amerykanie dążą do zdobycia przewagi, jeżeli chodzi o technologię, Chińczycy też próbują, no ale widzimy, że ten, kapitał ma jednak znaczenie, no i tutaj można grać tym kapitałem i Amerykanie to skutecznie robią. Okej, więc my zostajemy w kwestii elektroniki i w kwestii bardzo biznesowych. Foxconn rozważa zmianę dyrektorów generalnych w ramach zmian w zarządzie. I na wstępie, bo może nie wszyscy muszą wiedzieć, co to jest Foxconn, to małe wprowadzenie, bo najprawdopodobniej każdy z Was w domu ma coś z ich firmy. Foxconn znany jest jako Hon-Hai Precision Industry Corporation. To tajwański gigant elektroniki. Jest to największy na świecie producent kontraktowy elektroniki użytkowej, co oznacza, że produkuje urządzenia dla innych firm, a nie pod własną marką. Foxconn montuje m.in. smartfony iPhone'a, smartfony Samsunga, smartfony Xiaomi i inne, komputery MacBooki, laptopy Dell, HP, konsole do gier i PlayStation i Xboxa, urządzenia elektroniczne, przepusty, kamery, komponenty sieciowe. Firma zatrudnia ponad 800 000 pracowników w fabrykach na całym świecie, z czego najwięcej w Chinach. Foxconn znany jest z wysokiego poziomu automatyzacji swoich fabryk, co pozwala na masową produkcję elektroniki przy niskich kosztach, jednak wielokrotnie była krytykowana za warunki pracy w swoich fabrykach. I tu nawiązujemy troszeczkę do tego pierwszego materiału, gdyż płace tam były bardzo niskie, długie godziny pracy, problemy z bezpieczeństwem, zdarzały się samobójstwa pracowników. No i teraz po takim wstępie Foxconn rozważa wprowadzenie rotacyjnego systemu dyrektorów naczelnych w ramach gruntowej zmiany struktury zarządzania, mającej na celu wspieranie przyszłych talentów, wspieranie i rozwój. W firmach na całym świecie rotacyjna struktura dyrektora generalnego jest rzadkością, ale analitycy twierdzą, że może promować pracę zespołową i zapobiegać ugruntowaniu się przywództwa, a także rozwojowi kolejnych pokoleń talentów. No i proszę, gdzieś już słyszałem o rotacyjnych posadach, gdzie to było? Plan był odpowiedzią na wielokrotne wezwania inwestorów do wzmocnienia ładu korporacyjnego poprzez oddzielenie roli dyrektora generalnego od prezesa. Yang Liu pełni obie role od 2019 roku. Starsi menadżerowie Foxconn, do którego klientów należy też Amazon, którego w sumie wcześniej nie wymieniłem, omawiali plan rotacyjnego dyrektora generalnego od kilku miesięcy. Na razie korporacja odmówiła komentarza. Jedną z rozważanych opcji jest ponoć zatrudnienie 4 dyrektorów generalnych na zasadzie rotacji przez 6 miesięcy. Na razie szczegóły jeszcze nie zostały sfinalizowane i mogą ulec zmianie. No i co sądzisz o tym, Pawle, pomyśle, rotacyjni dyrektorzy? Taki system zarządzania w formie eksperymentu dla firmy, której kapitalizacja rynkowa wynosi 133 miliardów dolarów, to jest ryzykowny pomysł twoim zdaniem, czy ciekawe spojrzenie? Bo w ładzie korporacyjnym trochę pracowałeś, nie? Więc jak to oceniasz? Dziwny pomysł, wydaje mi się. Znaczy z jednej strony no jakąś świeżość daje, no ale z drugiej strony, znaczy wiesz, to wszystko zależy od szczegółów, tak? Jak to będzie realizowane. Dla mnie
nie wydaje mi się to za dobry kierunek, ale tak jak mówię, zależy od szczegółów, na czym ta rotacja, kto ma być powoływany, na jakiej ma to zasadzie być. Wydaje mi się po prostu... Myślisz, będzie takie wspieranie się tych kolejnych dyrektorów, bo to team group i przejmują pałeczkę co 6 miesięcy? No coś, no nie. Nie, dziwny pomysł, nie wiem, mi się jakoś nie widzi, szczególnie jeżeli chodzi o chińskie firmy, tak, nie za bardzo rozumiem. Burzysz oczywiście hierarchię, dajesz jakąś taką świeżość, natomiast nie wiem, no rodzi bardzo dziwne takie stosunki. Ale tu bo tutaj oczywiście no, chodzi o to, żeby pewnie tą hierarchiczność zburzyć w tych firmach, dopuścić świeże pomysły, innowacyjność, też? No tak, ale nie możesz wpuścić z zewnątrz ludzi, tylko musisz z wewnątrz, no chyba, że z zewnątrz wpuszczają, a to jest jeszcze bardziej fatalny pomysł, bo ci ludzie nie znają firmy, nie znają realiów, no i jakieś głupoty będą robić. A jeżeli robisz z wewnątrz firmy, no to znowuż robi się też taka dziwna sytuacja, jesteś tym rotacyjnym, potem ktoś inny, robią się jakieś koterie, bardzo też dziwny pomysł. No więc chyba jest lepszy taki pomysł, że ktoś jest przez te 10-20 lat i z tymi minutami tego rozwiązania wydaje mi się to lepsze rozwiązanie. No, okej, a nie teraz... Jak oceniasz w ogóle korporacje? Niby jest to, wiesz, tajwańska, większość i tak fabryk jest raczej w Chinach, pracownicy chińscy produkują dla właściwie wszystkich na świecie korporacji. Jak w sytuacji konfliktu takiego między USA a Chinami, czy o Tajwan, taka firma może pracować? Bo tu jest, wiesz co, to jest chyba ten... Tu akurat nie widzę żadnego problemu, tak? Nie? Nie, żadnego. Że te korporacje, ta firma nie jest. Nie, bo ta firma jak gdyby nie wchodzi w ten konflikt. Ona jest tylko zainteresowana regulacjami, co może, czego nie może i to robi. No dobrze, ale jeżeli jej fabryki zostaną zbombardowane, nie wiem, na Tajwanie, albo Chińczycy przestaną obsługiwać kontrakty amerykańskich korporacji, no ja tu widzę takie zagrożenia, że wiesz, że ten świat. No ale teraz tego nie ma, tak? No to jak wybuchnie wojna, no to wiele firm, powiedzmy, na Tajwanie i w Chinach będą miały problemy. Pamiętajmy jedną rzecz, jeżeli wybuchnie wojna, bo my jak gdyby traktujemy chyba błędnie, przecież to wojna nie będzie na zasadzie, że Chiny zaatakują Tajwan, a Tajwan się będzie bronić, a miasta chińskie nie będą atakowane wtedy przez amerykańskie wojska, szczególnie jeżeli chodzi o lotniskowce, rakiety i tak dalej. No trzeba liczyć się z tym, że Chiny również mocno ucierpią. To nie będzie przykład tak jak wojna Ukraina-Rosja, gdzie tak naprawdę za Ukrainą nikt nie stoi oficjalnie, za Tajwanem jednak stoi sojusznik Stany Zjednoczone. Można powiedzieć, jest tak mocny sojusz, tak jak natowski. No i trzeba się liczyć, że tu chińskie fabryki oberwą, chińskie rafinerie oberwą. No wiele jak gdyby tutaj tych elementów dostanie, a więc tutaj po prostu będzie wojna, tak? Tak, tylko chciałem powiedzieć, że te powiązania między tymi korporacjami, wiesz, chińsko-tajwańskimi, amerykańskimi, to zostaną rozerwane przynajmniej na jakiś czas. W tym momencie, wiesz, ściśle powiązane. Jak sobie przeczytasz listę firm, dla których Foxconn produkuje, że ewentualna ta wojna spowoduje taki chaos w świecie globalnym, że to w tym momencie jest nawet nie do wyobrażenia. Nawet dzisiaj. No ale to każda wojna. Tak, ale wiesz, ta skala... To po prostu będzie wojna, bo my cały czas, ty patrzysz z punktu perspektywy specjalnej operacji. Nie. Ja mówię nawet, że na przykład Ukraińcy robią drony. Mówiliśmy o tym, wykorzystując chińskie podzespoły, których nie będzie, bo będzie blokada. Będzie całkowicie... Nie wiadomo tego, nie wiesz. Nie wiesz, co będzie. Nie wiesz, co będzie, czy będzie blokada, bo tutaj nawet po wybuchu konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą też mieliśmy przepływy biznesowe, towary przepływały przez długi czas, więc tego nie wiemy, tak, co będzie, czego nie będzie, łącznie z tym, że ileś tam helikopterów, samolotów z Rosji przedostało się na Ukrainę, no już po wybuchu konfliktu,
ileś towarów i w jedną, i w drugą stronę, tak? Więc nie wiemy. Bo były też informacje, że z Ukrainy do Rosji silniki chyba do helikopterów jechały, No nie? tak, Była realizacja kontraktu. Kontraktu, Natomiast te powiązania są dużo mniejszą skalę niż właśnie te amerykańsko-chińskie, bo te powiązania są bardzo intensywne w sumie, nie? No i tak samo, no możesz się zastanawiać, a co będzie z fabryką Volvo, czy będzie produkować, czy nie będzie produkować. No, wszędzie, gdzie masz kapitał chiński, w Stanach Zjednoczonych też masz firmy, które mają kapitał chiński i co, będą działać, nie będą działać, jak będą działać. To wszystko zależy od regulacji, które zostaną wprowadzone. Dobra, myślę, że rzuciliśmy trochę światła na to. Przejdźmy do następnego materiału. Słuchajcie, mamy informacje z Chin. No i nie są to dobre informacje, trzeba sobie jasno powiedzieć. Chiński eksport spada, takie są zapowiedzi, taki jest prequel, jeżeli chodzi o marzec. Gospodarka nadal z problemami. Chiński eksport spadł w marcu po tym, jak w pierwszych 2 miesiącach tego roku rósł w dosyć szybkim tempie, nawet więcej niż oczekiwano. No i tutaj mamy informacje dotyczące marca, że jeżeli chodzi o eksport, no to około 2,3–2,5% rok do roku, odwracając część tego ruchu wzrostowego wynoszącego 7% w okresie styczeń-luty. No tutaj już wiemy, jeżeli chodzi o nośność statków 20 głównych portów, uwzględniając zarówno przybycie, jak i wyjście, spadło o ponad 6%, jeżeli chodzi o marzec, a więc dosyć dużo. Krajowi eksporterzy przez większość czasu ubiegłego roku mieli trudny okres, to pamiętamy, ze względu na słaby popyt zagraniczny i restrykcje, jeżeli chodzi o globalną politykę pieniężną. No i tutaj większość analityków i chińskich, amerykańskich nie spodziewają się w najbliższym czasie ożywienia, jeżeli chodzi o przedłużające się, i tu na pierwsze miejsce cały czas wracają dwie rzeczy: kryzys w sektorze nieruchomości i zadłużenie regionów. Dodatkowo oficjalne dane pokazały, że inflacja konsumencka spadała w marcu, no i to tak możecie powiedzieć, ok, w Stanach Zjednoczonych rośnie i uznajemy to za złe, a w Chinach spada i też uznajemy to za złe. No uznajemy to za złe, dlatego że otoczenie w Chinach jest typowo deflacyjne i spadek inflacji, a tak naprawdę deflacja konsumencka, no pokazuje w tym momencie bardzo słaby rynek wewnętrzny. Obawy Zachodu dotyczące nadwyżki mocy produkcyjnych w niektórych branżach Chin mogą spowodować jeszcze więcej barier handlowych dla Światowego Centrum Produkcyjnego. Tu cały czas odpływ, niestety. Paweł, przepraszam, bardzo krzaczysz, ja wyłączę twój obraz, żebyś dokończył wiadomość, ok? Tak, obawy Zachodu dotyczące nadwyżki mocy produkcyjnych w niektórych branżach Chin mogą spowodować więcej barier handlowych dla Światowego Centrum Handlu Produkcyjnego. No tu cały czas mamy niewystarczające inwestycje, jeżeli chodzi o Zachód, mamy odwrót od tych Chin. Jeżeli teraz spojrzymy na import, no to ten import, jeżeli chodzi o Chiny, wzrósł, no ale to jest, słuchajcie, 1,4%, czyli pierwsze 2 miesiące to było 3,5%, no teraz mamy spadek też importu, czyli jak spada nam eksport i import, no zobaczymy oczywiście kwiecień, tak, bo może to takie przejściowe, natomiast no ja bym zakładał, że cały czas te problemy strukturalne co jakiś czas dają o sobie znać, no i będziemy świadkami tego typu sytuacji. Eksport Korei Południowej do Chin, jeżeli chodzi o marzec, który często uznawany jest za wiodący wskaźnik chińskiego importu, no tu wzrósł o 0,4%, więc mało, natomiast jest to poprawa, jeżeli chodzi o luty, bo w lutym było 2,4%, a więc to trochę takie mieszane uczucia. Ogólnie rzecz biorąc, koreańskie dane pokazują, że chiński popyt krajowy, no bo chodzi o to, że Korea produkuje dosyć dużo produktów na ten rynek wewnętrzny chiński, no i to się uznaje za taki wskaźnik, który mówi, jak mocny jest popyt wewnętrzny, jeżeli chodzi o Chiny.
No i widzimy, że on jest po prostu słaby. On był słaby, jeżeli chodzi o początek roku, on minimalnie się polepszył, ale nadal jest słaby, jeżeli chodzi o marzec, tak, a więc nie jest oczywiście jakaś tragedia, jeszcze raz mówię, jeżeli chodzi o Chiny w tym momencie mają wzrost gospodarczy, jeżeli na to patrzymy, ale to już mówiłem wielokrotnie w przypadku Chin bardzo zły wskaźnik, jeżeli patrzymy o kondycję gospodarki chińskiej, a oni się chwalą, że będzie 4,6, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, ale nawet to jest spadek, tak, no bo tam były zapowiedzi, że będzie powyżej 5%, tak, a więc widzimy, ale powyżej 5% czego? Wzrostu PKB, tak? Wzrostu PKB, tak. Okej. Słuchaj, my mówimy o tym, że Chińczycy już mają się budzić od ponad roku. I no budzą się, ale tak jakby, wiesz, ciągle przysypiali. Tak. Trochę to tak wygląda. Coś się pojawia, są jakieś takie impulsy, że już może się wydaje, że już się poprawi, ale jednak nie. No i wiesz, w którymś momencie pewnie się poprawi albo popadnie w jakąś recesję, bo tego też się nie da wykluczyć. No bo jeżeli mamy taki trend boczny w tej gospodarce, można tak uznać, że taki trend boczny, wiesz, niby się poprawia, trochę się pogarsza, pogarsza, no to w którymś momencie niekoniecznie to będzie tak, że nagle to odbije do góry, bo może też odbić w dół, czyli te problemy na rynku nieruchomości w którymś momencie mogą się skumulować, tudzież te jakieś problemy, jeśli chodzi o zadłużenie, tudzież jakieś efekty właśnie tych politycznych działań. To ja mam do Ciebie pytanie, bo często mówi się, że jeżeli Niemcy będą mieli problem gospodarczy, no to kraje Europy Środkowej, które są mocno powiązane z Niemcami, będą miały problem. Mówisz, że to jest mit. To jest mit. Wielokrotnie mówiłem, że to jest nieprawda. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy sobie spojrzeć na strukturę na przykład eksportu, importu polskiego. I to uzależnienie od Niemiec, które faktycznie jakiś czas temu było, z roku na rok po prostu się zmniejsza. No i właśnie ja chciałem do tego... I jeszcze jedna rzecz, co ciekawe, jeżeli chodzi o Niemcy, to ich problemy akurat czasami mogą pozytywnie wskazywać, czyli na przykład szukania mniejszych kosztów, a jednak Polska zawsze będzie tym krajem, gdzie te koszty będą mniejsze, tańsi pracownicy, niższe koszty i tak dalej. No, tu Niemcy nawet szukają jak gdyby wyjścia i przeniesienia czy produkcji swoich fabryk czy swoich organizacji do Stanów Zjednoczonych, nie? A więc wiesz, tu nawet się mówi o tym, że Niemcy będą zmuszeni jak gdyby wyjść z Europy. Okej, ale chodziło mi to akurat jest zagrożenie, natomiast zagrożenie, że wiesz, że spadają im zyskowność, ta innowacyjność, tak, no to może na przykład się wiązać, że będą poszukiwali rozwiązań. I tu akurat Polska mogłaby pomóc. Często. Dobrze, ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi, że tak jak się mówi, że te powiązania, jak Chiny wpływają na całą Azję Południowo-Wschodnią, czy te uzależnienia są mocne i ewentualny kryzys w Chinach może pociągnąć te, wiesz, małe tygryski dookoła niej, które tak rosną intensywnie? Czy raczej właśnie tak jak... To różnie, tak, no oczywiście jakiś większy kryzys, tak, no to mógłby to spowodować, natomiast no tu też właśnie nie jest tak, no bo na przykład patrząc nawet na ten Wietnam, tak, który często jest przywoływany, no widzimy, że Chiny na przykład nie są rynkiem eksportowym dla Wietnamu, ale są rynkiem często znaczy też są częściowo eksportowym, tak, ale pozyskiwania różnego rodzaju komponentów, tak, różnego rodzaju też know-how, tak, inwestycji też, różnych rzeczy. No i pytanie, wiesz, to jak gdyby oznacza kryzys, jak on miałby przebiegać, wiesz, bo to zależy, nie? No jeżeli nagle Wietnam by został odcięty od Chin, tak, no ale taki, to jest mało prawdopodobnie, no to oczywiście no olbrzymi kryzys, natomiast no jeżeli by to się wiązało z tym, że Chinom spada eksport, mają recesję gospodarczą, no to może się nawet okazać tak jak w przypadku gospodarek Europy Środkowej,
że to by się nie odbiło, a nawet jakieś takie impulsy prowzrostowe byśmy widzieli. To nie znaczy, że to też, że Chiny upadają i Wietnam nagle 2 razy szybciej się rozwija. Nie, po prostu Chiny nie pociągnęłyby tak mocno, tak samo jak upadek gospodarki albo osłabienie, bo upadek to trudno mówić, ale osłabienie gospodarki niemieckiej i to widzimy. Osłabienie gospodarki niemieckiej, ona przeżywa już chyba 3. rok kryzys, no nie ciągnie za sobą ani gospodarki Węgier, która jest mocno uzależniona, tam mamy te fabryki i tak dalej, ani gospodarki Polski. No są oczywiście problemy, natomiast widzimy dużą odporność tych gospodarek, czy nawet gospodarki Czech. No tu akurat jest większa zbieżność. Okay. Ale też, jeżeli ktoś popatrzy na jakieś wskaźniki, dlatego że te gospodarki, tak jak mówię, w ostatnich latach coraz bardziej też kierowały na inne kierunki swoją działalność. Okej, rozumiem. Przejdźmy w takim razie do ostatniej wiadomości. Google zainwestuje $1 miliard w poprawę łączności z Japonią, łączności internetu, za pomocą kabli podmorskich, 2 kolejnych. I to jest wstęp do ciekawej informacji, kto trzyma tak naprawdę świat wirtualny za jaja, mówiąc w skrócie. Dzisiaj podamy te informacje, kto dysponuje największą ilością kabli podmorskich. I teraz tak, Google zainwestuje $1 miliard. Takie informacje podano w środę podczas wizyty premiera Japonii w USA, mającej na celu zacieśnienie więzi między obydwoma krajami. Google poinformowało w poście, że 2 kable podmorskie poprawią łączność między Stanami Zjednoczonymi i Japonią, a wieloma krajami, terytoriami wyspiarskimi na Pacyfiku. Opierając się wspólnym zobowiązaniom USA i Australii w zakresie finansowania kabli podmorskich, w październiku ubiegłego roku Stany Zjednoczone i Japonia zaplanowały współpracować z partnerami o podobnych poglądach w celu budowy zaufanych i bardziej odpornych sieci oraz zamierzają przekazać fundusze na dostawę kabli podmorskich w rejonie Pacyfiku. Tak podało w środę, podali, bo to wspólne oświadczenie, Amerykanie i Japończycy. Prezydent Joe Biden nawoływał do dominacji Stanów Zjednoczonych w usługach telekomunikacyjnych, postrzegając tę branżę jako kluczową kwestię bezpieczeństwa narodowego ze względu na kontrolę nad przepływem informacji na całym świecie. W zeszłym roku Stany Zjednoczone zobowiązały się do wspólnego sfinansowania 2 podwodnych kabli, które mają zostać zbudowane przez Google i połączyć amerykańskie terytorium Guam z węzłami na Fidżi i Polinezji Francuskiej oraz rozciągnąć się dalej na odległe wyspy Pacyfiku. Dokładna długość kabli internetowych pod morzami i oceanami nie jest precyzyjnie znana, gdyż wciąż są układane, natomiast szacuje się, że sieć podmorskich kabli światłowodowych liczy około 1,3 miliona kilometrów, co odpowiada 32 pełnym okrążeniom Ziemi, jeżeli mierzyć po równiku. Około połowa kabli podmorskich należy do firm amerykańskich lub firm joint venture z amerykańskim kapitałem. Google posiada około 13 kabli podmorskich o łącznej długości 130 000 kilometrów. Facebook posiada 9 kabli o łącznej długości 70 000 kilometrów. Microsoft 8 kabli 60 000 kilometrów. Amazon 6 kabli o 40 000 kilometrów. I jak to się rozkłada w pozostałych krajach? Japonia ma około 15% kabli podmorskich i tu wymienione są jej firmy NTT Communication i NEC. Chiny globalnie mają tylko 10% kabli podmorskich, Wielka Brytania około 5%, Francja około 5%,
inne kraje około 25%, wśród tych 25% jest Kanada, Australia, Singapur, Korea Południowa i Norwegia. Rosji tu oczywiście nie ma. Dziwi mnie bardzo, że tylko 10% należy do Chin. Tu jest taka duża nisza, w której Chińczycy w sumie mało są aktywni chyba, co? Albo za późno zaczęli. Pawle, nie wiem, czy ciebie zmroziło, możesz mówić. Tak, późno zaczęli, słuchajcie, to z jednej strony, z drugiej strony faktycznie tutaj czwartą potęgę gospodarczą, czyli Rosji brak, no to tak by nawet... Ona nie potrzebuje internetu. Nie potrzebuje, ja wiem, tak, internetu. Toalety i innych rzeczy też, tak. Tak, to przereklamowana rzecz. No natomiast no widzimy, tutaj jest właśnie Singapur, tak, który jest dosyć aktywny, jak na taki no jednak malutki kraj. A nie wiąże się to z tym, tak, że gdzieś tam te połączenia ma aktywne właśnie w tej Azji i chciał postawić na południowo-wschodniej. Nie, po prostu jest wykonawcą, nie wiem, czy chciał postawić na swoje, no po prostu działa w tej branży, tak samo jak Korea Południowa. No to Australia, no to jest jak gdyby oczywiste, Kanada ze względu tak, na swoją wielkość też, tak, ta Francja, Wielka Brytania, tak, wszystko jest ok. Japonia to też kraj jak najbardziej morski. I co, no widzimy tutaj znowu, że głównym graczem są Stany Zjednoczone i w sumie bez nich no nie można sobie wyobrazić w tym momencie komunikacji na świecie. Tak naprawdę, jeżeli weźmiesz sojuszników Amerykanów, no to, tak, to niewiele zostaje tego internetu. Tak. Tak, zostają te Chiny, tak, w sumie. No i tyle, tak, z 10%. No to znowuż pokazuje, jaką mamy jednak dysproporcję taką, wiesz, gospodarczą. Tu jakoś osławionych krajów BRICS za dużo nie ma oprócz Chin. Tak. Może one cegły rzucają do morza. Tyle. Tak, a więc widzimy, że no długa droga, jeżeli chodzi o te kraje rozwijające się. A dlaczego to kable morskie są ważne? No to tak samo jak te szlaki morskie są ważne, tak, no obecnie, nie? Obecnie to kontroluje informacji jest... przepływ informacji, tak. No bo zakładamy oczywiście na razie mamy pokój, natomiast jeżeli świat by wkroczył w erę wojny, no to tutaj ten przepływ informacji no dla wielu krajów byłby odcięty, zmieniony i tak dalej, tak? No, to są dosyć duże też straty. Tu warto zaznaczyć, że internet to nie jest YouTubek i nie wiem, filmiki kotków, że zostaną, nie wiem, Chińczycy czy Rosjanie odcięci. Tylko Kremlinka Show i programy Kremlinki, tak. Tak, to bardzo ważne rzeczy, nie, ale przepływy bankowe, transfery, jakieś możliwości zakupowe, wszystko. Kryptowaluty, nawet osławione, tak, żebyśmy mogli korzystać. Fajnie się rozliczać kryptowalutami, o ile ma się internet, więc tu też należy to wszystko do tej grupy Amerykanów. No to tak jak sieć energetyczna, powiedzmy ileś lat temu, no to obecnie internet, bez tego internetu trudno jest obecnie, że tak powiem, funkcjonować krajom, tak, no bo oczywiście zdarzą się osoby, które sobie świetnie radzą, tak, to nie o to chodzi. Dokładnie. Słuchajcie, myślę, że tym akcentem możemy zakończyć. Dziękujemy Wam serdecznie. Dziś wieczorem nie będzie Jaruskiego, z tego względu, że technikalia nam nie pomagają, żeby to nagrać. Będzie w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Myszka mi zniknęła. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.